Oddajemy naszą szprychę w całości właśnie w tej budce, żeśmy wynajmowali. Teraz czekamy na pana, ponieważ tu jakieś jest porozumienie międzybranżowe, że pan z pralni jest cały czas, a panowie właśnie z tej wypożyczalni nie zawsze. Ale to, czego najbardziej, albo co nas dziwi dosyć, to chyba to, że mają tani prąd w Albanii, ponieważ drzwi cały czas są tu otwarte, a klima wieje na 18 stopni na fulla. Czekamy sobie na nasz lokalny autobus, autokar, który nas zawiezie do Sarandy. Właśnie tak mniej więcej wygląda przystanek typowy tutaj, czyli nic nie ma, więc przyjechaliśmy tutaj wcześniej na godzinę 9:30 zgodnie z poprzednim rozkładem autobusu i zobaczyliśmy, że tu stali sobie turyści i po prostu zobaczyliśmy, jak to wygląda, czy rzeczywiście on się tu jakoś zatrzymuje, więc trzeba było zrobić, pomachać mu ręką. Kulturalnie się pan zatrzymuje, wpakowuje bagaże i się jedzie dalej. No to mówimy bye bye Himarze. Było bardzo nam miło. O, to i ona, Saranda. Myśleliśmy, że to deptaczek, a tutaj normalnie samochody jeżdżą. I nasz autokar również tędy jedzie. O, to jest nasz hotel. Tak się prezentuje nasz drugi pokój. Oczywiście łabądek. Klimatyzacja, lodóweczka, balkonik. Tam jest widok na taką przystań, z której będziemy jutro płynąć właśnie na naszą wycieczkę po różnych takich plażach, tylko z możliwością dostępu właśnie przez jakiś statek. A tam z tyłu za tym budyneczkiem powinien być port, z którego będziemy właśnie płynąć potem na Korfu, a tam właśnie w oddali już widać samą wyspę Korfu. O, a może taką łodzią podwodną, Monika, sobie popływamy. Prawie jak nad Motławą, co? Trochę nie. Nasz pierwszy bananowiec z owocami. A tam w oddali widać statek Ionian i on nas właśnie doprowadzi do Korfu. Ale to dopiero pojutrze. W skrócie powiem, że to jest starter z takimi tradycyjnymi daniami albańskimi. Potem będziemy mogli przejść właśnie do menu głównego, ale właśnie wpierw jak się tutaj jest, to trzeba zamówić właśnie ten starter tak zwany. No i to jest jakiś miks różnych przysmaków wegetariańskich z jakimiś tam różnymi przyprawami w różny sposób też przygotowanych. Ogólnie bardzo smaczne, chociaż takie bardziej na chłodno. To jako danie główne wybraliśmy sobie rybkę i musakę. Jesteśmy już po uczcie. Czy nam smakowało tak? Czy byśmy chcieli jeść to częściej? No chyba tak naprawdę musakę, bo rybka jak rybka. Tak, te warzywka też były takie dosyć spoko do tego, ale musaka rzeczywiście z tym mięsem jagnięcym robiły robotę. No i co? Możemy powiedzieć, że tradycyjnie żeśmy zjedli, więc teraz możemy jeść, co nam tylko się podoba.
To, co możemy dodać w kwestii jedzenia, to to, że w naszej ocenie były to naprawdę dania zdrowe, bo było bardzo dużo warzyw, był właśnie bakłażan, papryka, ziemniaczki, fasolka, więc było bardzo, bardzo tak zdrowo, także się zdrowo nasyciliśmy. A w tle słychać modły muzułmańskie. Tak właśnie wygląda nocą deptaczek w Sarandzie. I w przeciwieństwie do Himary tutaj czuć, że jest taki nastrój zdecydowanie bardziej imprezowy. Zmierzamy właśnie na naszego Get Your Guide'a. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest on rzut beretem, także za 2 minuty dosłownie będziemy już przy łódce. Jesteśmy dzisiaj przygotowani na piękne widoki, zarówno te z wody, pod wodą, jak i z powietrza, że tak powiem. Widać, wszędzie są budki. Wyszliśmy z założenia, że w Armenii wystarczy kupić sobie jakąś łódkę, postawić budkę z dykty i można otwierać już własny interes. Tak prezentuje się nasza pierwsza plaża. Tu jeszcze mamy posiłki. W cenie są również parasolki. Także bardzo fajnie. Pan przypłynął łódką właśnie tą bezpośrednio tutaj na plaży, także bezpiecznie weszliśmy. Najbardziej się obawiałem, że mogę stracić drona albo że on się zmoknie. A wystarczy już mi misji ratunkowych dzisiaj. Jak Ci się, kochanie, tutaj podoba? Cudownie jest. Ale tu pływamy. Zawsze w niespodziewanym najbardziej momencie największa fala przyjdzie. Ale tak, jest kapitalnie. Woda cieplutka, Piękna plaża. piękna plaża. Ludzi. W ogóle ta temperatura teraz powyżej 300 stopni, no to wiadomo, na plaży najfajniej. Także zostaliśmy zgrabnie zaokrętowani. Panowie nas tylko wypchnęli i można ruszać. Idziemy jeszcze się przejść kawałeczek deptaczkiem w tamtą stronę, bo za dnia nie poznaliśmy tamtej strony. Taki klimat, bym powiedział, Miami tutaj. Mimo że tam nigdy nie byłem. Ale kto wie, Monika, może to jest właśnie nasz następny cel, co? Trochę fundusze się nam jeszcze nie spinają, ale może zaczniemy szukać sponsorów. Albańska wersja Spidermana z karabinem. Także tak oto prezentuje się nasz ostatni posiłek w Sarandzie. Pizka z owocami morza, piwko, widok na nabrzeże, zachód słońca i piękna kobieta. Zauważyliśmy jakiś błąd w Matrixie, bo przylatują tutaj właśnie tylko jakieś wróbelki, ale tylko i wyłącznie z jednej strony.
I nie ma znaczenia tutaj kierunek wiatru, dlatego że wieje tak naprawdę z tamtej strony. I na zakończenie tego pięknego, cudownego dnia 4 słodkie kociątka. Bardzo zgrabnie, nawet trawno. Wczoraj podali nam na słodko. Także wyjeżdżamy już z Sarandy. Monika tak to fajnie ogarnęła, że dosłownie za 2-3 minutki będziemy już pod promem. Zgodnie z najlepszymi wyliczeniami powinniśmy tam być już po 12 i czasu lokalnego. I na miejscu idziemy od razu odebrać nasz samochodzik. A my tym płyniemy tym ostatnim. Żegnamy Sarandę, żegnamy Albanię. Do zobaczenia na Korfu. No i dopłynęliśmy do Korfu. Trochę to trwało, ale rozumiemy, mentalność tutaj już grecka nastąpiła. Także teraz tylko odprawa paszportowa i lecimy po auto. Dotarliśmy do Kasiopii i w sumie nas teraz tak głód przycisnął, że prawdopodobnie dojdziemy sobie nad całą wodę i tam coś poszukamy do jedzenia. Już w następnym filmie, jaką ceramikę zakupiliśmy do naszego domu. Ale wie. Także tak oto prezentuje się nabrzeże Kasiopii. Pierwszy posiłek w Grecji. Ja wziąłem pitę z grosem, Monika z wieprzem, czy z kurczakiem, już nie pamiętam. Suwlaki wieprzowe. Suwlaki wieprzowe, także będziemy ucztować. Ten cyprysik oddaje mniej więcej to, jak tutaj właśnie wieje. Niektórzy walczą przed słońcem, a niektórzy walczą przed wiatrem. Tu już niestety Punto zostało wchłonięte przez Korfu. Nasz Mikranos, bo tak ochrzciliśmy nasz nowy samochodzik. Bardzo dobrze spisuje się jak na warunki greckie. Zaraz zobaczycie, jak Mikranos dzielnie sobie radził po tych dzielnych greckich serpentynach, ale wpierw idziemy zobaczyć jaskinię. Także po to wjeżdżaliśmy cały czas pod górę, jakieś 10 minut, żeby teraz zejść do tej jaskini stromym zboczem. Wow! Tam w ogóle dna nie widać. To jest jakaś przepastna dziura do Hadesa. Czy tam do Hadesu. Dokładnie. Wow, i tam na górze są jeszcze jakieś dziury. No, normalnie efekt jest powalający. To jest prawidłowa odległość z hotelu do plaży. I jeszcze możemy właśnie wypożyczyć leżaczki i parasolkę. Także teraz będziemy testować, jak wygląda zachodnia plaża
i morze na greckiej Korfu. Zdrówko. Czy można znaleźć lepsze miejsce do jedzenia na Korfu? Nie sądzę, ale będziemy się starać. Okazało się, że z tego całego zachwytu tą grecką plażą zapomniałem zamknąć okno na noc. Także byłem lekko zdziwiony, jak rano wyjrzałem z naszego balkoniku, a tu patrzę, nasze okienko całkiem otwarte. Także pierwszy raz mi się to zdarzyło. Ale jak to określiliśmy z Moniką, są to tak zwane zady i walety, czyli przynajmniej nie mamy ciepło w samochodzie. Mykonos zaparkowany, jesteśmy w Porto Timoni i sytuacja wygląda tak, że chcieliśmy najpierw zaparkować po prostu sobie gdzieś wzdłuż drogi, ale niestety wszędzie są informacje, że no parking, no parking, no parking albo prywatny i tak dalej. Także musieliśmy wrócić właśnie do naszego planu jakby tego rezerwowego, czyli po prostu prywatny parking. No tutaj ta przyjemność kosztuje 7 euro za cały dzień. I tak w ogóle przyjechaliśmy już o 9. Także zobaczymy, ile nam czasu też to zejdzie. Kupiliśmy sobie kawkę na drogę. Kupiliśmy jakieś ciastka. Jak się nazywało to ciasto, z którego oni to wyrabiają? Filo. Teraz się nie możemy zdecydować, bo tu i tam jest wejście na szlak. Mam nadzieję, że one gdzieś się spotykają. A tam jest nasz hotel i nasza plaża. Dobrze, że przeczytaliśmy opis do tego szlaku na Google'ach, dlatego że najczęściej pojawiającym się zapisem było to, żeby przyjść w pełnym obuwiu. I rzeczywiście przyjście tutaj w klapkach to jest proszenie się o jakieś tam skręcenie kostki, urazy i tym podobne. A oto przed nami i przed Państwem plaża w Porto Timoni. Teraz tylko należy do nas wybór, po której stronie plaży chcielibyśmy być. Czy właśnie po tej zachodniej, czy może właśnie po tej wschodniej. Monika właśnie pływa, a ja powiem, że żeby dostać się na tą plażę z naszego parkingu, to musieliśmy poświęcić jakieś 35-40 minut. A teraz mam przerwę na nasze śniadanko. Te motorówki to takie taksówki. Dowiedzieliśmy się, że przyjemność właśnie jakby dostania się tutaj to jest po 10 euro od osoby i nawet jest możliwość chyba w tej cenie, że na przykład mogą Cię zabrać z tej plaży na tamtą część przy hotelu i potem Cię już dowiozą samochodem właśnie na ten parking, do którego myśmy przyjechali. Skorzystaliśmy już z dwóch plaż. Ta, na której jesteśmy, to jest wschodnia, to jest taka bardziej kamienista i szybciej ucieka dno. Natomiast po drugiej stronie jest taka bardziej piaszczysta i właśnie te dno, że tak powiem, jest dosyć długo płytkie. Także co kto lubi. No to żegnamy się z Porto Timoni. Jest już chyba 16, także 6 godzin na plaży nam w zupełności wystarczy. Także tak ten tłumek po prostu ostatni widzimy. O, tu gdzie te skałki, tu było najwięcej atrakcji. Bardzo zastanawiają mnie te
otwory w tych drzewach oliwnych, czy to jest jakaś taka naturalna ich wentylacja, bo przy innych takich drzewach nie widziałem tego. A teraz idziemy zjeść coś w restauracji o nazwie Nocna Sowa. Także udało nam się znaleźć stolik w półcieniu, a ja po prostu nie dowierzam, jak te, no nie wiem, ja to nazywam cały czas cykady, jakie one są strasznie głośne, że po prostu my nawet rozmawiając przy tym stoliku, to musimy się zdecydowanie głośniej odzywać, już prawie krzyczeć do siebie, bo one są nieznośnie głośne. Głośne. Ja nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że to jest jakiś okres lęgowy, czy one po prostu tak cały czas, ale dla mnie to jest upierdliwe. Cieszymy się, że mamy klimatyzowany pokój i możemy sobie zamykać na noc właśnie nasz pokój, bo tak to po prostu ciężko byłoby zasnąć. To już chyba lepiej spać przy kolei albo przy lotnisku. Jak szaleć, to szaleć. Monika zamówiła identyfikującego kalamera, a ja zamówiłem to jest suwlaki z wieprza. O. Właśnie dojechaliśmy na nasze punkty widokowe. Pierwszym jest Cape Trastis, coś w tym stylu. Piękne klify. Jest godzina 20. Także jeszcze spokojnie jest godzinka, bo tu jednak jest to przesunięcie czasu do zachodu słońca. Ale już właśnie ten golden hour się zaczął. Także jak ktoś ma łódkę, albo ktoś wynajmie łódkę, to mieć taką plażę dla siebie, super. To jest jakby luksusowo. Idziemy na kolejny punkcik widokowy. Także bardzo intensywnie spędzona niedziela. Ale nam matka natura ładne schodki zafundowała. A przede mną panorama gór Albanii. Quite simple. His name is Didi. Didi? Yes. Okay. So you should be Dexter. Yes, something like that. Yeah. Woohoo! Nice. Bravo. Mimo że nasza wycieczka głównie skupia się na smażingu i plażingu, tak dzisiaj wybieramy się jeszcze do zamku Angelo Castro. Jeszcze parę kroków i będziemy na szczycie. Klimacik. O, Święty Jerzy. To mi się podoba. Już od razu ich lubię. Tu na pierwszym planie mamy kurort i plażę w Paleo Castrici, a tam po drugiej stronie jest nasza plaża. Przepuszczamy ten zamek na wzgórzu i w zasadzie jego
Największą i jedyną zaletą jest to, że właśnie jest pięknie ulokowany. Ale jeżeli chodzi o jakieś atrakcje już na nim, no to praktycznie nic nie ma. Jakieś dwie odrestaurowane, powiedzmy, kapliczki. A tak to same ruinki, może ślad jakichś starych schodów, starych murów i to tyle. Także jeżeli chodzi o cenę, no to 10 euro od osoby uważam za trochę przegięcie. Punkt, dla którego wybrali akurat tutaj miejsce na gaśnicę, jest dosyć zastanawiający. Nie za bardzo wiemy, do czego ona miałaby się tu przydać. No nie no. No skądś ty się tu wziął? I się wszyscy zaklinowali. Dojechaliśmy do monastery Paleokrastycja. Monika musiała zmienić swój ubiór ze względu na szacunek. Także niektóre panie musiały zasłonić swoje nóżki, niektóre panie musiały zasłonić swoje ramionka, a niektóre musiały zrobić to i to. Nie interesuje kult tylko tego pana. Zwiedzanie skończone. Wszystko było za darmo. Także miła odmiana. Więc czas w końcu na plażing. A oto jest nasza plaża. Dosyć dużo przestrzeni. To korzystamy z uroków ostatniej plaży tutaj na Korfu, na której jeszcze nie byliśmy. Był już plażing, smażing. Teraz czas na shopping. Patrz, jakie słodkie kotki. Teraz idziemy do najlepszego miejsca w całej tej podróży, czyli do snack baru Spiros z Bondem. Prawdziwe 007 Martini. Tutaj zgodnie z obietnicami z Google'a dostaliśmy od pana album ze zdjęciami z filmu Tylko dla twoich oczu. Właśnie ze scen tutaj z tych rejonów i właśnie między innymi z sąsiedztwa tej restauracji. O, i tu jest ten zjazd. Tylko zejdę. No i to jest właśnie tak to wygląda dzisiaj. I oczywiście słodkie kotki. Pychota. To była bardzo fajna przygoda. Zobaczcie, takie nietypowe miejsce pośrodku w zasadzie niczego. Miasteczko bardzo urokliwe, super turbo, wąziutkie. Ale właśnie ma przez to swój klimat. Także bardzo polecam właśnie odwiedzić tutaj tą całą rodzinkę w zasadzie, którzy są fanami właśnie filmów z Bondem. Kotek i tu kolejny. Aha, dobra. No spoko. I tam kolejny. Także ile kotków można naliczyć w ciągu minuty? No, 7, 8. Dobry, podwieźć panią? Pani weszła. Halo, poproszę. Tak sama sobie weszła. Żegnamy nasze autko. Bardzo wiernie nam służyło. Ale traktowaliśmy go z szacunkiem, na jaki sobie zasłużył. Idziemy jeszcze pozwiedzać Korfu, ale tak patrzymy, że bardzo się cieszymy, że praktycznie byliśmy tu tylko przejazdem, bo jednak zdecydowanie tutaj za duży tłum i taki hałas, no jak to w jakichś tam powiedzmy w dużych miastach, nie? Także tylko tak naprawdę kilka godzin i nam wystarczy, bo jest jakieś 35 stopni według wskazań z samochodu, ale jak rozmawialiśmy z panem, to powiedział, że no dzisiaj jest tak znośnie, bywa zdecydowanie gorzej. Nieważne gdzie jesteśmy, czy na jakiejś dzikiej plaży, czy w centrum miasta, to i tak te cykady po prostu drą ryja.
Jesteśmy teraz przed ratuszem w Korfu i właśnie odczuwamy, że jest tu o wiele cieplej niż w jakimś polu, dlatego że te kamienie strasznie oddają ciepło i jest właśnie nie dość, że żar prosto od słońca, to jeszcze prosto odbija się od tych kamieni, także uczucie gorąca jest zdublowane. Taka ładna sosna, tylko taka trochę inna. Dzieci drogie, czy wy wiecie co to jest? Bożeż ty, ale relikt. Proszę Państwa, co to za dziwadło? Monika, takiego następnym razem poproszę mi wynająć. Jesteśmy na starej, czy tam pierwszej fortecy na Korfu, zbudowanej jeszcze przez Wenecjan? Wenecjan. Tak, Wenecjan, ale wcześniej też nic nie było, ale też to praca przez Wenecjan. Tak, że Wenecjanie zbudowali tą twierdzę w celu chronienia się przed Imperium Osmańskim i swoją funkcję spełniła, ponieważ chyba były 3 próby właśnie zdobycia Korfu i wszystkie zakończyły się porażką ze strony osmańskiej. Bardzo chciałbym tutaj polatać dronem, ale niestety w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się lotnisko na Korfu, także nie mogę zrobić tu żadnych zdjęć z drona, ale za to możecie obejrzeć właśnie ten fort z lotu ptaka, między innymi w filmie Tylko dla Twoich oczu. W fortecy znajduje się taki śmieszny budynek, który jest rekonstrukcją magazynu amunicji i który właśnie, że tak powiem, wystrzelił jakieś kilka lat po ostatnim oblężeniu tym osmańskim. No i właśnie doprowadził tutaj do jakiegoś gigantycznego pożaru, przez co strasznie ten fort od tamtego czasu podupadł. A, tak, no wystrzelił ten magazyn od jakiegoś pioruna. Monika postanowiła, że już nie da rady wejść na sam szczyt, także ja się poświęcam. Także kochanie, ten widok jest dla Ciebie przede wszystkim. Kończymy naszą przygodę z fortecą. Czy warto było wydać 10 euro za możliwość zwiedzania jej? W mojej ocenie nie. Było tu kilka fajnych widoczków. No najładniejszy oczywiście ten ze szczytu na panoramę Korfu, ale tak naprawdę z wystaw to była tylko mała skromna wystawa z okresu bizantyjskiego, a tak poza tym to zwiedzanie murów, pozostałości fortecy i to by było tyle.